A dzisiaj zrobimy taki test, w którym użyjemy Manticora i Deusa 2 na podstawowych programach z niewielkimi modyfikacjami. Postaram się pokazać małą monetę, małe drobne sreberko, niski przewodnik. Umieścimy w rurze, w którą opuścimy tą monetę w tej rurze. Wykręcimy świdrem dziurę. Ta moneta będzie na jakiejś tam głębokości odpowiedniej, gdzie jest odmierzone na nitce, jest w specjalnym pojemniku, więc będziemy wiedzieli, jaka to jest głębokość. Na przykład zaczniemy od 20-30 cm, takich nierealnych głębokości i zobaczymy, czy te dwa urządzenia multifrekwencji wieloczęstotliwościowe jak sobie radzą z taką zakopaną monetą. Wiadomo, że to jest test poglądowy, dlatego że zawsze tworzymy jakąś dziurę i wokół tej monety, mimo że ta rura jest minimalna, niewiele większa niż średnica monety, parokrotnie większa, no to niestety zawsze będzie jakiś to otwór, jakaś anomalia w glebie i to będzie dawało jednak efekt soczewki. To nie jest do końca obiektywny test. To jest test taki porównawczy. Jeżeli mamy dwie maszyny, to widzimy, która lepiej widzi, która lepiej sygnalizuje, która lepiej się zapina na obiekcie. Natomiast jeśli ten obiekt leżałby bardzo długo w ziemi, byłby otoczony ziemią, w zależności nawet jaka jest orientacja, to zupełnie będzie to inaczej sygnalizowane i inaczej będzie taki obiekt odpowiadał. To jest częsty błąd, gdzie ludzie kupują duże na przykład urządzenia, zupełnie niezwiązane z tym testem, czy urządzenia ramowe, wkładają jakąś jamę w ziemi i myślą, że ten test będzie taki sam jak, nie wiem, ten sam przedmiot zakopany od 30 lat albo od 3 lat w ziemi. To tak nie działa, zawsze będzie różnica. Jeśli jest otwór w ziemi, pusta przestrzeń, to nie do końca ta struktura ziemi pozwala na dobre sygnalizowanie. Są urządzenia, w których ta ziemia dodatkowo powoduje efekt wzmocnienia przyniesienia tego sygnału. Oczywiście w jakimś stopniu, prawda? I pomaga wykrywaczowi, urządzeniu, detektorowi widzieć w lepszy sposób to, co jest tam zakopane. To też działa w ten sposób, nie ze wszystkimi urządzeniami, więc trudno jest zrobić taki obiektywny test. Najlepiej byłoby oczywiście to zakopać i trzymać w ziemi i tak dalej, ale tak jak wiecie i wielokrotnie żeśmy opowiadali, to na torze testowym, nachodząc na przedmiot, zwalniacie, macie gdzieś sugestię z tyłu głowy, że ten przedmiot jest zakopany. Jednak takie testy w prawdziwym terenie, gdzie nie wiecie, co was czeka, jaki to będzie przedmiot, jak będzie sygnalizowany, są najlepsze. To są testy podglądowe, to jest zabawa tak naprawdę, żeby zobaczyć, jak te dwie maszyny, które są bardzo zbliżone, bo wiele osób się pyta, co wybrać, Manticora czy Deusa 2. To nie jest test determinujący zakop tego urządzenia. One się różnią masą, wykonaniem, audio, możliwościami, ustawieniami. To nie jest kompletnie taki test, który miałby sens, ale dla samej ciekawości, dla samego fanu po prostu go sobie przeprowadzimy. Pokazuję i objaśniam. To jest wiertnica świder, sklep ogrodniczy. To jest nasza rura o średnicy 30 mm. To jest pudełeczko, w którym będzie moneta. I tak naprawdę to jest winda. Co 10 cm macie ustawiony dystans i możecie powoli opuszczać do środka ziemi, opuszczać tą monetę. No możemy włożyć maleńką monetkę, która ma 6-8 mm, albo większą, tam do, nie wiem, 1 cm ponad, srebrną. I od takiej monety zaczniemy. Zaczniemy od drobnej monety przede wszystkim. Nie czyszczę specjalnie tego miejsca. Tu jest masa żelaza. Zobaczymy, oczywiście jak będzie jakiś duży kawałek żelaza, to wszędzie wyjąć. Natomiast wywiercimy dziurę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy to rzeczywiście zadziała i tyle. Zaraz poproszę Mariusza, żeby mi po prostu sprawdził to miejsce wstępnie i wtedy wywiercimy otwór. I tutaj sprawdzę, gdzie mam kopać, czy nie ma dużego żelaza. O, gdzieś tutaj, no. Jest ok? Dobra. Szpadel słyszę. Dobra, to szpadel to nie ten. Bierzemy wiertnicę i wiercimy. Wstępujemy do wiercenia. Zobaczymy, czy to się w ogóle uda. Lista X. Tu macie mniej więcej panel, jak jest ustawiona. Czułość na czerwoną kropkę, dyskryminację możesz... tam wszystko jest ok. Nic tu nie ma, skalibrowane jest do gruntu. Myślę, że jest ok. Poczekaj. Dobra, pokażemy, żeby to jeszcze było widać. I teraz proszę bardzo. Dobra, ustawimy kamerę. To jest 10 kopiejek w srebrze. Ja pokażę, bo ktoś, żeby później nie było wątpliwości, że my coś wam na wiarę mówimy i wy musicie w to uwierzyć. Żelazo tutaj, tak. 10 kopiejek w srebrze. Wkładamy. Co 10 cm mamy zaznaczone na naszym sznurku i zacznijmy na 10 cm. Dobra, 15. 20. 30. Nie słychać. 25. Nie. Czyli 20.
Na słuchawkach tylko. I to jest ten. Czyli 20 cm w takiej ziemi, 10 kopiejek Vista X. No to teraz czas na Manticora i spróbujemy na Manticorze na Deusie dwójce zobaczyć. Tutaj w Viście nic się nie da innego zrobić. Można podkręcić gain, trochę pobawić się kalibracją do gruntu, ale to wszystko. Nie, to teraz to nic. Dobra, cisza. Zaczynamy. Dobra, no. 10 cm. 67, 20 cm. 77, 25 cm. cisza. 68, stały sygnał, uciekło na skali. Tak. Wracam 20. Na Zobaczcie. skali fajnie. Ta sama głębokość w obu urządzeniach. Dobra, teraz zrobimy taki test. Zmienimy na High Conductors. Nie. No dobra, no. Zmienimy na High Conductors program i zobaczymy na High Conductors, jaka będzie różnica. Nie sądzę, żeby była. Później jeszcze się pobawimy ustawieniami. Recovery po prostu speed ściągniemy po prostu do zera, tak dla samej zabawy. Czy to coś zmieni minimalnie w głębokości? High Conductors, uwaga. I 5 recovery speed. Dobra, i lecimy na High Conductors. Wyciągam tą monetę. Dobra, High Conductors. Dobra. Bardzo stałe ID. 73, piękny na wykresie. Dobra, poczekaj, się zablokowało. Dobra. I teraz robimy na 10. Dobra, 72, wykres super. 20. To samo. 72. 25. Nie ma szans. Zaczyna się gubić. Tak. Nie ma już na wykresie. To samo co Vista, zobaczcie, ta sama głębokość. Dobra, a teraz ja jeszcze zmienię jedną rzecz. Zrobię recovery. Rzucimy na Low Conductors, ten sam program, na którym chodzimy w tym żelazie. I recovery speed ustawimy na 1 albo na 0 nawet. Dawaj. Teraz recovery speed jest na 0. Oczywiście tak się nie chodzi w żelazie, ale z samej ciekawości zobaczymy, czy to wpłynie na głębokość. Zaczniemy od 10 cm, wydaje mi się. 10 cm. Strasznie wolno. 20. Tyle go widzieli. Tak, nic to nie zmieniło. Jeszcze jest gorzej, bo jest żelazo i nie słychać po prostu zupełnie. Dobra, pora na Deusa dwójkę, mamy jasność. Dobrze, Deus dwójka, program Relic, będziemy lecieć na programach fabrycznych. Został odstrojony, czułość 95. Nie ma dyskryminacji IR tutaj. Zacznijmy od 10 cm. Jak dzwon, 20. To samo, już koniec. Tak, koniec. To samo, nie ma różnicy. Pokaż, ja jeszcze zmienię program teraz z ciekawości. Ale tutaj już nic się nie gra. Możemy wziąć fabryczny czuły. Czuły FT. Dyskryminacja, reaktywność powiedzmy na 3. I tak jest, z taką reaktywnością tutaj się chodzi. Zrobię na 2,5. No i dobra, dawaj. Zobaczmy na programie czułem FT z reaktywnością na 2,5 i tak naprawdę to są ustawienia fabryczne. Zaczynamy. To jest na zerze. Dobra, poczekaj. 10. 86. 20. Tyle go widzieli. Tyle go widzieli, nie ma. Dobra. Weź 15 jeszcze raz. Dobra, 15 biorę. 10, 15. 86, 87. Do kopania. No i teraz Do schylenia się. Zjeżdżaj powoli w dół. No, Jeszcze jest. to jest jakieś 18. Jeszcze trochę. No, 19 powiedzmy. Koniec. Wszystko jest zbliżone to samo. Nie ma różnicy. Jak widzicie, Dobra. efekt jest ten sam. Trzymaj. Teraz tylko powiedz, jak jest ustawiony, żebyśmy chociaż przynajmniej to wiedzieli. Na jakich ty hercach chodziłeś tam? To było multi, więc albo weź M2 wybierz program, czyli dla niskich przewodników. Żeby było sprawiedliwie. Czekaj, wyłączymy Deusa może. O, teraz odstrój tylko i Już jest odstrojony. A nie, jeszcze raz. jeszcze raz tak. Trzeba go odstroić i zaraz zobaczymy co i jak. Ja idę ciągnąć za sznurek. Jak widać, różnica pomiędzy Manticorem a Deusem w pewnych sytuacjach to może być około 1 cm, czyli żadna różnica tak naprawdę, bo teren jest nierówny, także... M2 miał być. Tak, M2. Czekaj, ja wyciągnę. Na otwartej dyskryminacji. 10, 20, 15, 15 do kopania. 18 teraz jest.
Jeszcze by się człowiek schylił. Jeszcze- 20. Nie. A wybierz teraz pojedynczą częstotliwość, ale wiem, że on na pojedynczej częstotliwości nie będzie chciał, moim zdaniem, nie będzie sobie radził. 15 moja ulubiona. 15 jest, 10 cm, 15 cm, 20 cm. Nie. Poczekaj, no jeszcze chwila. Dobra, 20 kg. 15, 20. Przy farcie, ale Nie. wskazuje stałe 43, ale bez żadnej A głębokości. teraz ID jak się na głębokości zmienia? Cały czas jest 44. Czyli trzyma. To jest, Trzyma. czy to jest właśnie że zaleta multi, że trzymają na głębokości Nie, no ID? teraz byliśmy na 20 kHz. Aha, czyli to była na pojedynczej, ale tutaj te pojedyncze częstotliwości nie są takie jak prawdziwe Jeszcze na pojedyncze. 40. To poczekaj, to na 10. Zobaczcie, już nie widać na 10. To jest 10, przepraszam, to jest 10. 15. 20. Co, wyciągaj. 15. 15 to jest. 10. Tak. Także wszędzie jest ten sam efekt, jak jest ziemia rozpulchniona. Podnieś jeszcze do 10. Nie ma szans. Poczekaj, muszę podnieść i opuścić, żeby wiedzieć, że jest 10. Teraz jest 10. Na 4 kHz. Mhm. Zjedź. Dobra, 15 Cały czas stałe ID. i na 20 teraz. Słychać? No, na 4 kHz słychać. Nie? Weź jeszcze opuść za 2 cm. No nie będzie już teraz. Teraz Koniec. Nie, to Taki tak. duszek. Nie wykopałbyś. Przy tym żelazie, przy tym coś Nie. na tym polu nie ma szans. To jest absolutnie niemożliwe. Krótkie podsumowanie. Jak widać, wszystkie zbliżone osiągi każdej maszyny są prawie identyczne. Różnice są naprawdę bardzo niewielkie. To jest kwestia, nie wiem, paru centymetrów, centymetra między modelami. Jak uwzględnimy nierówną ziemię, jak uwzględnimy żelazo, śmieci rozłożone, prowadzenie sondy, jak ktoś tak na przykład ma halbino podgiętą, to nie będzie widział. Także moim zdaniem to wszystko jest podobne i podobnie działa. A jak macie takie pole, jak my mamy tutaj, które zostało przez nas świeżo obrócone za pomocą ciągnika, to jak widzicie, w takim polu kompletnie nie ma szans. Trzeba byłoby ściągnąć 20 cm, żeby zacząć zabawę na nowo. Realne osiągi na małą monetę to jest 20 cm, 15 może jak jest ziemia dobrze zbita, może to będzie troszkę więcej. Także tutaj nie jest to możliwe. Może z lepszym analogiem, z dużym napięciem na sondzie też będzie nieco głębiej, ale jest to kwestia po prostu samego ułożenia monety, samej mineralizacji, samej gleby i tego, że ta moneta nie jest w rurze, tak jak tutaj, bo to był test poglądowy, tylko leży tam od dłuższego czasu, jest otoczona ziemią i to może pozwolić na to, że ten sygnał będzie minimalnie lepszy. Także myślę, że w tym odcinku to wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji. Zapraszam na bloga na omnitron.pl, gdzie macie opisane tego typu testy i różne nowinki technologiczne. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie pod tym filmem. Do usłyszenia.